Cześć, witam Was w 137 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę dłuższy, ale i pracy miałem więcej. Niektóre tutaj prace, że tak powiem, przyspieszyłem, bo materiału naprawdę mam dużo, a to jest z jednego adresu, z jednego mieszkania i chciałem Wam pokazać w miarę całość. Było tam montaż zmywarki, podłączenie zmywarki, zamontowanie frontu, demontaż starej umywalki, montaż nowej szafki umywalki, lustra, parawanu na wannę. No sporo tego było. Niektóre, że tak powiem, w takim ekspresowym tempie Wam tutaj pokażę, bo ten vlog by wyszedł bardzo długi, a w miarę dokładnie chciałbym Wam pokazać, co i jak robiłem, tak zresztą jak zawsze, choć nie zawsze mi to wychodzi, ale myślę, że zaciekawi Was dzisiejszy materiał, na który Was serdecznie zapraszam. Także no cóż, nie przedłużam, zapraszam do oglądania, komentowania. Jak zawsze wszystkim bardzo dziękuję za Wasze suby, za Wasze komentarze. Motywuje mnie to do dalszej pracy, do dalszego nagrywania. I tak jak mówiłem, materiałów w zapasie mam naprawdę bardzo dużo, także póki co nie zabraknie i raz w tygodniu zawsze coś wrzucimy. Także cóż, miłego oglądania i jak zawsze do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Hej, cześć. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy na jedno miejsce, a wiele fuszek będzie, to znaczy tam takie małżeństwo kupiło mieszkanie sobie i tam montaż kilku rzeczy, takich jak się wprowadza do mieszkania. To jest mieszkanie z rynku wtórnego, ale tam Państwo chcą, żeby zamontować im pralkę, suszarkę, zmywarkę, taki drążek prysznicowy, jakieś półki, jakieś lustra, jakieś lampy, takie standardowe montaże w mieszkaniu. No taką lista jest dość długa, także pracy będzie, trochę będzie pracy, że tak powiem. Myślę, że z jednej strony niezbyt wymagającej, ale w niektórych przypadkach na pewno dokładnej. Powiem Wam, że nie widziałem tego, bo wszystko jak w większości jest na telefon, także pani mi powiedziała, co jest do zrobienia, czy się tego podejmę, i opisała mi, co jest, i ja jak zwykle się zgodziłem, i co, jadę teraz działać, także urozmaicona praca pod jednym adresem, ale urozmaicona praca, bo z tego co wiem, tam gdzie zmywarka ma być, tam jest szafka, trzeba tą szafkę zdemontować, tam pewnie podłączyć, zrobić podejście pod zmywarkę, czyli na wodę, zasilanie i odpływ w miejsce tej szafki. Pralka i suszarka, nie powinno być jakichś tam większych niespodzianek, podejrzewam, bo podejrzewam, że pralkę pralkę to tam standardowo, chyba że jest nowa pralka, to trzeba jeszcze będzie blokady pościągać, o ile jest nowa pralka, i potem na pralkę postawić suszarkę. Półki, jak to półki, jakieś tam lustra, to przykręcamy do ściany. Drążek prysznicowy to tam pod baterię się podpina,
Także, no i nie wiem, jakieś światła, no to podejrzewam, że jakieś tam lampy, żyrandole, coś w tym rodzaju. No ale jak zawsze zobaczymy na miejscu. Wszystko wyjdzie w praniu. Także co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj dzisiejszą pracę zaczynam od demontażu tej starej szafki, tego zlewozmywaka. Czyli to wszystko muszę zdemontować, bo tutaj będziemy montować nowe. Tutaj chciałbym Was też przeprosić za miejscami, no niezbyt dobrą jakość tego nagrania. Nie wiem, no, czy ja gdzieś źle ustawiłem, czy coś, ale no kamerka czasami dostawała takich dziwnych czkawek. No ale dobra, przejdźmy do konkretów. No tutaj oczywiście muszę odłączyć ten kran, odpływ. Czyli to wszystko odłączamy, to wszystko pójdzie precz. Oczywiście wcześniej trzeba wodę zamknąć, co jest normalne. No tu jak widzicie, odłączam syfon. Syfon też rzecz jasna będzie nowy, tutaj ze starego tylko tę resztkę wody wylewam, żeby gdzieś tam się na podłogę nie powylewało. No, wężyki mamy poodkręcane, teraz no, trzeba rozłączyć tą szafkę, bo ona jest złożona z dwóch elementów, no i jest skręcona ze sobą, trzeba te śruby, wkręty poznajdować i po prostu je powykręcać, żeby to wszystko porozłączać od siebie. Jest kolejna, jeszcze jedna na dole i wtedy będzie można to rozłożyć na dwie części. Tutaj właściciele mówili, żeby się z tym zbytnio nie bawić, bo to i tak idzie na śmietnik. Chociaż powiem Wam, że w dobrym stanie to było, ładnie wyglądało jeszcze. No ale tutaj sobie nowe kupili, a to po prostu póki co wystawię do przedpokoju. Potem właściciele to sobie wywiozą, wyrzucą. No i tam jak odłączyłem tą baterię i syfon, także całość, tą umywalkę z kranem i z tą szafką można wysunąć. No i teraz pozostała ta wisząca szafka jeszcze. Tutaj pod spodem te gniazdko to do szafki było przytwierdzone. Tam będę musiał tą instalację elektryczną rozłączyć. No ale żeby ściągnąć szafkę, trzeba tutaj na tych uchwytach poluzować, bo zresztą będziecie widzieli, podobne uchwyty będą właśnie na tej nowej szafce pod umywalkę, także zobaczycie mniej więcej jak to działa, chociaż pewnie w większości wiecie. Jak się przykręca, to się dociąga do ściany. Także lekko poluzować i szafkę można łatwo zdjąć, no tylko kwestia jest właśnie tutaj przewodów, bo za szafką były przewody i było gniazdko pod szafką zamontowane, czyli to muszę wszystko rozłączyć, żeby
żeby móc szafkę ściągnąć, a kabli ze ściany nie wyrwać. No i tak mamy rozłączone, to możemy sobie zdjąć tą szafkę i wynieść. I mam tutaj do przedpokoju, do kompletu. No, to potem oizolujemy, ale to na razie zostawiam. I teraz tak w ekspresowym tempie montaż zaworu i zmywarki w kuchni. Tam na razie łazienkę zostawiłem. Tu jak widzicie jest też już taki wąski obraz. No tak mi się nagrało, przepraszam. No i to tak też przyspieszone mi się nagrało, także zostawiam tak jak jest, nie kombinuję. Ale w każdym razie tutaj musiałem zamontować zawór tak zwany dubeltowy, czyli z jednej strony wyjście miało na 3/8, z drugiej na 3/4. Oczywiście tutaj kolanką musiałem zamontować, żeby móc podłączyć właśnie ten zawór, tak żeby też nie kolidowało, tutaj jak widzicie z zaworem gazowym. Tutaj dość ciasno było, trochę kombinowania było, ale dało radę. No i tutaj ten zawór, także jeden zawór, 2 pokrętła, czyli osobno na wężyk do wody i osobno do zmywarki. Te wężyki za krótkie były, to takie przedłużki pomontowałem, żeby te wężyki nie były też zbytnio naciągnięte. No i to mamy zrobione, teraz będzie można zmywarkę podłączyć. Czyli wąż zasilający, wąż odpływowy, to za szafką tam na dole przewód wypuszczamy, zmywarkę wsuwamy tam stopniowo właśnie zmywarkę wsuwać i od razu wąż wyciągać, żeby się gdzieś tam za zmywarką nie zagięły. Tam węże trzeba ułożyć, bo zmywarka dochodzi do samej ściany. No i jak zmywarkę mamy wsuniętą, teraz jeszcze kwestia wyregulowania, podniesienia jej do blatu. Tutaj właśnie nóżki z przodu to dość łatwo idą, a nóżkę z tyłu to trzeba właśnie, z przodu jest taka śrubka i śrubokrętem kręcimy i tył się podnosi. Także ustawiamy ją równo z blatem i teraz możemy podłączyć wąż zasilający, odpływowy. Tutaj oczywiście syfon jest z dzióbkiem takim na wąż, tylko tutaj cybantem to ściągamy, żeby nie ciekło. I tutaj teraz front w tej zmywarce, w większości nowych zmywarek tak jest, że jest szablon i te uchwyty właśnie do montażu według szablonu bardzo to ułatwia. Także nakręcamy na ten szablon, kładziemy, szablon kładziemy na front, na ten szablon uchwyty montujemy. Bardzo fajne rozwiązanie. I potem jak wszystko pasuje, po prostu ten papier zdzieramy, a uchwyty zostają. No i teraz przymiarka, jak pasuje, właśnie papier zdzieramy, ten szablon
Jak widzicie, uchwyty zostają, wsuwamy to w zmywarkę i mamy front zamontowany. Tu jeszcze z boku są specjalne otwory, żeby przytwierdzić zmywarkę właśnie do ścianki meblowej, żeby się nie przesuwała. No i zmywarkę mamy zrobioną i teraz z powrotem do łazienki. Tutaj te przewody nie będą używane, więc je zabezpieczyć, zaizolować i teraz przymiarka będziemy szafkę montować. To jest podwieszana szafka. Tylko tutaj, jak widzicie, rury wychodzą, trzeba było poodmierzać i wyciąć, że tak powiem, takie ząbki, żeby te rury mogły wejść do szafki. I tutaj najlepiej multitoolem się przycina. Możemy dociąć tak, jak nam pasuje. Tu za chwilę już wróci do normalnego tempa ten cały film, także tutaj Was przepraszam, że tak tu wszystko ekspresowo leci, no ale nie wiem, czemu tak mi się nagrało. Tak, tutaj widzieliście uchwyty na tą szafkę, czyli po 3 otwory. Kołeczki i właśnie uchwyty. I tutaj trzeba mieć dobre kołki, dłuższe śruby, bo to jednak jakiś tam ciężar jest, żeby to ze ściany nie wypadło. No i dokręcamy to do oporu wszystko, później szafkę jeszcze będziemy mogli wypoziomować. Jak widzicie tutaj na tych zawieszkach już ona wisi, jeszcze jej nie regulowałem. Tu jeszcze tą rurę odpływową właśnie muszę zamontować do umywalki i odpływ do pralki. Tutaj też oczywiście uchwyt, żeby ta rura nie latała i jakiś tam spadek też miała. Teraz miejsca, tutaj jak widzicie, gdzie wycinałem te ząbki, tutaj obsilikonuję, żeby w razie wilgoci ta szafka nie puchła. Czyli ten silikon wcieram w tą płytę, żeby tam dobrze wszędzie uzupełnił, wypełnił, żeby nie było gołej płyty. Bo tym bardziej, że jest przy rurze, rury lubią się pocić, także tutaj trzeba dobrze zabezpieczyć to. No i teraz na razie zostawiam to, żeby ten silikon wysechł w miarę i biorę się za montaż parawanu, a dokładniej drążka na parawan nad wanną. No, jedna z takich, można powiedzieć, prostszych czynności. Te uchwyty skonsultowałem, na jakiej wysokości, gdzie chcą, także pozostaje tylko odmierzyć i nawiercić otwory, uchwyt z jednej i z drugiej strony przytwierdzić i założyć drążek.
No i tutaj ołóweczkiem zaznaczam punkty wiercenia. No i wiercimy. W płytkach, co jest ważne, można wiercić z udarem, ale trzeba pamiętać, żeby tą warstwę płytki delikatnie nie napierać, żeby delikatnie nawiercać, bo płytki, tym bardziej jak są gdzieś tam w środku puste, to lubią po prostu pękać. Jak przewiercimy się przez płytkę, wtedy możemy tam bardziej docisnąć. No i teraz, jak widzicie, koszulki. Nawet sobie młotek przyniosłem, bo wcześniej jak zawsze zapomniałem. No i przykręcamy. No i jeden uchwyt mamy zrobiony, teraz drugi i tutaj dokładnie to samo zaznaczyć punkt, wysokość i przytwierdzić ten uchwyt, potem pozostanie założyć tylko ten cały drążek. Na tej pracy ta moja kamerka takich czkawek dostawała, jak widzicie, raz wąsko nagrywała, raz przyspieszone, raz normalnie. Także tutaj Was za to przepraszam, ale robota była dość spora, fajna, także myślę, że warto było to wrzucić. No i jak w przypadku tej pierwszej, dokręcamy to do oporu, ale oczywiście z wyczuciem, bo uchwyty plastikowe, jak się przesadzi z dokręcaniem, to po prostu może pęknąć. Ale na pewno trzeba to solidnie dokręcić, żeby nie wyłaziło. No i tutaj ten drążek właśnie, to już jest prosta sprawa. Składamy go, czyli narożnik, dwie rurki, osłonki i można to wcisnąć, potem tam z boku są śrubeczki, dokręcić, osłonki dosunąć do ściany i w sumie cały drążek na parawan zamontowany. Tutaj właśnie dobić to, żeby doszło do końca.
No i jak wejdzie do końca, są z boku takie śrubeczki kontrujące, dokręcamy to, jest pewność, że to nam nie wypadnie. No, zakładamy osłonki, one tam na zaczask wchodzą. Mamy zrobione. Teraz taka mini szafeczka, tam drzwiczki lustrzane będą, ale tych drzwiczek lustrzanych nie zakładałem, tylko chodziło, żeby zamontować równo nad umywalką, żeby było, no i oczywiście w pionie i w poziomie tą szafeczkę. Także tutaj sobie, jak ustaliłem z właścicielami wysokość, na jakiej wysokości by chcieli mieć. Także tutaj sobie zaznaczam punkty, na jakiej wysokości ta szafka miałaby być. Także sobie odznaczam tam z tyłu ołóweczkiem na płytkach. No jak mam punkt złapany, to laserem łapię środek i oczywiście pion. I tutaj odmierzam rozstaw od zaczepu do zaczepu, że tak powiem, i przenoszę to na ścianę. No i rozstaw mam odznaczony właśnie na linii i teraz mogę wiercić, wiem, że będzie równo w pionie. Także otwory mam zrobione, koszulki, haczyki i możemy wieszać szafkę. I szafkę tutaj przed umywalką z tego względu nawet, że raz, że wygodniej, nic nam umywalka nie przeszkadza, dwa, że się nie sypie przy wierceniu. No, poza tym, no tak jak mówiłem, jest po prostu wygodnie, jak jeszcze nie ma umywalki, taką szafkę sobie zawiesić, a potem dopiero umywalkę montować. No i tutaj takie same, widzicie, zaczepy są i tutaj wysuwam te haczyki, żeby łatwiej było zawiesić tą szafkę. Potem jak już zaczepi się na te haczyki, to z powrotem te wkręty będę wkręcał, te zaczepy będą się cofać i tą szafkę dociągać będą do ściany. Także laser laserem, ale tutaj jeszcze oczywiście poziomiczką sprawdzam, bo na tych haczykach, na tych zaczepach też się reguluje pion, poziom, także zawsze poziomiczkę sobie kładę i patrzę, czy się wszystko zgadza. Jak nie, no to ewentualnie koryguję tam właśnie na tych zaczepach. Ale jest ok, także teraz biorę się za montaż lampy w łazience. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze robocza, czyli standardowa polska żarówka na drucie. Tutaj za dużo wam nie pokażę, bo no, nie miałem czołówki, światło tylko z przedpokoju padało, także no, było generalnie ciemno w łazience, ale efekt końcowy zobaczycie.
jak widzicie tutaj no, w takich niezbyt warunkach pracowałem, ale jest zamontowany. Teraz jeszcze tylko założyć klosz. No i plafon mamy zamontowany. Teraz ten silikon podsechł tam, gdzie wycinaliśmy. Teraz możemy montować szafkę i umywalkę. Czyli zawieszamy ją na tych uchwytach, które wcześniej mocowaliśmy. I tutaj właśnie też dokręcam i ta szafka dociąga się do ściany, także jest pewne, że nie wyskoczy, nie spadnie. Oczywiście też trzeba tam wypoziomować ją. No i teraz będziemy uzbrajać samą umywalkę. Jak widzicie, szafka już wisi. Tutaj oczywiście do tej szafki w komplecie ta umywalka była. Tylko musimy zamontować baterię i syfon. I pudełko z umywalki dobrze sobie jako podkładkę zrobić, żeby tam na tych płytkach nie rysować. Teraz tak, zaczniemy od montażu baterii. Tak, mamy tu baterię, naszą główną bohaterkę, wężyki. Te wężyki no, żadnym kluczem, tam kominerkami nie przykręcamy, tylko ręką do oporu i to wystarczy. I w przypadku tego typu baterii zwróćcie uwagę, że tutaj nie wkręcamy od razu dwóch wężyków, z tego względu, że nie przełożymy później przez nakrętki od tego wężyka tego gwintu, który musimy wkręcić w baterię. Czyli tutaj no bynajmniej ja tak robię, ja tak robię, że wkręcam jeden wężyk, przekładam właśnie, jak widzicie, drugi wężyk przez gwint, wkręcam wężyk i później dopiero wkręcam gwint, bo jakbym wkręcił od razu gwint, te wężyki by po prostu, te nakrętki nie przeszły przez środek tego gwintu. No i gwint wkręcamy oraz uszczelkę tą taką pierścieniową, okrągłą pod baterię. Ona ma takie wcięcie, tą uszczelkę trzeba tam ładnie ułożyć, żeby się nie przesuwała, bo później tam jak pochlapiemy po umywalce czy coś, to po prostu podcieka do środka, także ta uszczelka musi tam ładnie przylegać. No i całość od góry przekładamy i teraz możemy to skręcić do kupy, czyli podkładka, taka podkładka gumowa, znaczy sztywna podkładka i podkładka gumowa. Teraz ta cała nakrętka i tutaj już zobaczcie, nawet jak jest zewnętrzne, jest no dość ciasno to wchodzi, no ale daje radę. Teraz to wszystko razem ze sobą ładnie skręcamy.
Teraz jak mamy to już tak w miarę mocno dokręcone, to ustawiamy baterię tak, jak już powinna docelowo być i wtedy to dociągamy do oporu, żeby ta bateria nam się później nie przesuwała podczas użytkowania, no, była po prostu nieruchoma. Tutaj no tak na równo ja tak sobie przymierzyłem, czy tam o ścianę nie będzie dotykać ta wajcha, ta rączka do otwierania wody, ale jest ok. I teraz to trzymam baterię, a od spodu właśnie tym kluczem dociągam to tak już do oporu, żeby ta bateria była na sztywno. Baterię mamy zamontowaną, teraz korek, czyli tak zwany click-clack. Sam korek od góry wykręcamy, to później przykręcimy na samym końcu. I teraz te dwa elementy rozkręcamy. Tak, ta uszczelka na górze jedna zostaje. Tutaj przekładamy i tutaj tak. Jest jeszcze jedna taka uszczelka jakby piankowa. Ona jest taka sztywniejsza jakby to z takim kołnierzem i teraz tą silikonową i wtedy to wszystko razem skręcamy, bo no powiem wam, że te kliklaki całe te skręcane, no różne mają uszczelki, czasami trzeba się wspomagać silikonem, bo po prostu bez względu na to jak się dokręci, to potrafi przepuszczać. No tutaj w tym przypadku to był takiej dobrej jakości korek, także wystarczyło to dobrze dociągnąć i nie było tam problemu, że gdzieś pokapywało. Także umywalkę mamy uzbrojoną, teraz można położyć właśnie na tej szafce, zobaczyć czy wszystko pasuje. Jak jest ok, wszystko jest spasowane, to można to podłączyć, że tak powiem, do sieci. Czyli wężyki, trzeba zwrócić też uwagę, ciepła, zimna woda, żeby no, było zgodne z oznaczeniami na baterii, no bo później ktoś widzi na baterii oznaczenie ciepła woda, leci zimna i odwrotnie, także można sobie tam jakąś, znaczy klient może no, się poparzyć, bo odkręci zimną wodę, a poleci gorąco. Także na to trzeba zwracać, no znaczy trzeba, no powinno się zwracać uwagę, ja zwracam zawsze uwagę na to, nawet jak się pomylę, to przekładam wężyki. No i także wężyki tutaj mam założone, teraz pozostanie jeszcze zamontować właśnie syfon nowy. Na razie przymiarka, że tak powiem, na sucho.
I teraz tutaj, jak widzicie, ta stara instalacja, no było to niżej wszystko, czyli tutaj będę musiał wstawić kawałek rurki, żeby podnieść ten odpływ. Czyli wystarczy kawałek rurki 32 na wymiar dociąć. Tylko tu przymierzam, ile dociąć. No i tutaj swojego obcinaka nie zabrałem, ale miałem taką fajną piłeczkę, także no tą jedną rurkę to tam na spokojnie można sobie i takim brzeszczotem dociąć. Tylko trzeba pamiętać, żeby te zadziory poobcinać, okorować tą rurę, żeby nie było tych zadziorów, także tam w koło wygładzić ładnie, żeby nie było żadnych zadziorów. Bo te zadziory potrafią mi uszczelkę albo podwinąć, albo nawet zerwać. No jak teraz mamy tą odpływową rurę założoną, to jeszcze tylko właśnie połączenie syfonu z tą rurą, czyli ostatni element skręcamy, do odpływu podłączamy i potem na koniec do umywalki mamy, można powiedzieć, podłączoną całą umywalkę. No i wszystko dokręcamy i teraz możemy sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków, czy wszystko jest jak powinno być. Jeszcze standardowo, jak widzieliście, tam nabrałem wody do umywalki, spuściłem. Teraz jeszcze sprawdzę z szufladami, czy tam pasuje, nie haczy nic. Głównie chodzi właśnie o syfon, te rury odpływowe, czy szuflady się domykają, nigdzie nie haczą. Czyli dolna pasuje, jeszcze górną przypasować. Ta górna, jak widzicie, ma wcięcie, że syfon między nie wchodzi i też ładnie, czyli jest ok. Nie ma wycieków. Tutaj wykończyć tą umywalkę silikonem, czyli połączenie umywalki ze ścianą. No i tutaj, jak tego silikonu zawsze troszkę więcej daję, już patułką zbieram nadmiar, a przy zbieraniu tego nadmiaru wchodzi w te wszystkie szczeliny, także jeszcze dodatkowo, że tak powiem, łączy ta umywalka się ze ścianą. Zaraz, że tak powiem brzydko, paluchem wygładzę zwilżonym. No i to mamy zrobione. Tutaj gniazdko poprawić, bo luźnawe było, bo teraz będziemy montować pralkę i suszarkę. Tylko przed tym tutaj sprawdzę, bo pani mówiła, że jest coś luźne, że coś skrzy, no to tutaj wykręcę, sprawdzę, podokręcam, no bo potem już tego raczej nikt nie będzie odsuwał, przesuwał, także to wszystko zrobić tak powinno być, żeby było pewne.
No i tak, to mamy zrobione, pralkę już tutaj przytargałem. Teraz będę montował taką podstawę pod suszarkę, bo suszarka będzie stała na pralce. Są specjalne takie mocowania właśnie do montażu suszarki na pralce, że tak powiem, żeby nie stała bezpośrednio na pralce. To są takie właśnie specjalne stelaże, uchwyty, na które stawia się suszarkę. A ten cały stelaż montuje się do pralki. Jakby ktoś szukał, nie wiem, pewnie w tych Leroyach, Castoramach też są, ale ten akurat jest z Ikei. Montaż jest stosunkowo prosty, a jest też po zamontowaniu jest pewne, że to jest solidne mocowanie i praktycznie też nie ma jakiejś tam ingerencji w urządzenie, w pralkę czy w suszarkę, bo wykorzystuje się fabryczne otwory na wkręty. Wystarczy wykręcić właśnie jeden wkręt i ten uchwyt w to miejsce wkręcić. Także też nie ma jakiejś tam ingerencji, że jakieś nowe dziury się robi, czy jakaś obawa, że się uszkodzi coś. Tym bardziej też bym się raczej nie podjął robić nowych dziur, czy coś jak jest nowy, bo to nowy sprzęt jest. Ale właśnie fabryczne otwory jak najbardziej można wykorzystać. No i ten uchwyt mamy zamontowany, teraz suszarka, która właśnie pójdzie na pralkę. Oczywiście trzeba to wszystko rozpakować, przygotować do montażu. No tutaj z właścicielem pomógł mi ją postawić, no bo suszarka generalnie nie jest ciężka, no ale jest duża, niewygodna, także we dwójkę postawiliśmy to, wsunęliśmy w te uchwyty. Także tam przednie nóżki wchodzą właśnie w takie prowadnice, się, że tak powiem, zakotwiczą. A od tyłu są właśnie takie wsuwane, także to się wsuwa, dobija do końca i właśnie w suszarce też fabryczny wykręca się jedną nakrętkę i fabryczny otwór się wykorzystuje, żeby dokręcić te blokady. Także no jest pewne, że ta suszarka nie przesunie się ani do przodu, ani do tyłu, ani w bok, także jest pewnie i stabilnie zamontowana. Tu jak widzicie, wykręcam właśnie ten jedną mocowanie tej obudowy, jedną nakrętkę. Wsuwam właśnie w tą prowadnicę tą blokadę. I tutaj właśnie ta suszarka, no tak jest skonstruowana, widzicie, że idealnie pasuje. To dobijam, żeby było dociśnięte i z powrotem tą śrubkę w te miejsce fabryczne wkręcam i tym samym blokuję, kontruję tą blokadę. Także ta suszarka nie ma szans, żeby ona spadła czy się przesunęła w jakikolwiek sposób.
No i z drugiej strony dokładnie to samo. I też tutaj przykręcamy i mamy suszarkę praktycznie zamontowaną. Tylko całość teraz trzeba delikatnie wsunąć. Najlepiej właśnie wsuwać to, że tak powiem, napierając na dół pralki od dołu, nie od góry, bo to są plastikowe te uchwyty, siłą rzeczy można było wyłamać, czyli przesuwamy pralkę właśnie na środku, na dole, po kawałeczku, tak żeby, bo jednak summa summarum, te nóżki też są tam gumowe, stawiają opór, czy plastikowe, także dość ciężko jest to, że tak powiem, wstawić. Tym bardziej, że tutaj miejsce właśnie tak było zrobione, że tam koło centymetra po centymetrze od ściany i od tej umywalki było, także tutaj trzeba było troszeczkę się pobawić, pokombinować. Ale powoli po kawałeczku i dosuwamy do ściany i mamy to zamontowane. Tak to mniej więcej wyglądało. Teraz już możemy docelowo założyć szuflady. No i w sumie wszystko, tam później jeszcze jakieś żyrandole 2 zakładałem, ale tego już nie nagrywałem. Także tak to mniej więcej wszystko wyglądało. Moi drodzy, powiem Wam tak, jestem generalnie po robocie. Trochę mi tutaj godzin zeszło, ale jak widzieliście, było sporo montowania, sporo skręcania, dopasowywania jeszcze niby płytki, a ściana krzywa, ta szafka umywalkowa też tam nie bardzo, kołyska była, że tak powiem. Musiałem to jakoś wyśrodkować, tak samo półka, po prostu płytki były z garbem położone, ale trudno. Tak czy inaczej, zmywarka podłączona, pralka, suszarka, umywalka, drążek na parawan. Było trochę roboty, ale cóż, ważne, że klient zadowolony. Ja w sumie też. Także kilka nowych jakichś tam rzeczy, które robiłem, pokazałem Wam. Także co? Ja kończę. Jadę dzisiaj do domu, już mam dość. Zresztą mam cały tydzień taki roboczy, że tak powiem. Starczy na dzisiaj. Także dzięki i cóż, do zobaczenia przy następnych robotach. Trzymajcie się, hej.